Cześć, tutaj Tomek Świeboda. Jestem partnerem w Innowo. Jesteśmy funduszem pierwszego wyboru dla najlepszych i najbardziej ambitnych przedsiębiorców z Polski i z regionu. Dziś mam przyjemność rozmawiać z Marcinem Żukowskim, cofounderem firmy Snowflake. Snowflake tworzy rozwiązania bazowe w chmurze. W ubiegłym roku firma zadebiutowała na giełdzie w Nowym Jorku przy wycenie około $70 miliardów. Jednocześnie był to jeden z największych debiutów giełdowych w historii firm software'owych w Stanach. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób Marcin znalazł się w Dolinie Krzemowej i jak to się stało, że dołączył do Snowflake, a także jak postrzega współpracę z funduszami VC. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Was ciekawa. Jeśli tak, nie zapomnijcie zasubskrybować nasz kanał. Cześć Marcinie. Cześć Tomku. Marcin, mamy 2021 rok. Snowflake jest dzisiaj na giełdzie warty $67 miliardów, a powstał gdzieś tam w 2012 roku. Czy możesz opowiedzieć, jak to było, jak tam trafiłeś, jak wyglądały początki tej firmy i twoje? Rzeczywiście Snowflake był założony w 2012. Tutaj taka historia jest, że ja nie byłem przy samych narodzinach, że tak powiem, Snowflake. Snowflake został założony przez moich dwóch przyjaciół, Benoit i Thierry'ego, którzy obaj są z Francji, którzy wcześniej pracowali w Oracle'u, i przez Sutter Hill Ventures, nasz pierwszy inwestor i do dzisiaj główny inwestor. Zaczęło się to w ten sposób, że to jest w ogóle ciekawa historia i też pokazuje, że jest to trochę nietypowa ścieżka. Zaczęło się od tego, że Benoit, nasz pierwszy założyciel, on zawsze mówi, że to jest główny założyciel Snowflake, poszedł na interview do innej firmy i tam zaproponowali mu pracę, on powiedział, że to go nie interesuje, ale on się spodobał inwestorowi, z którym tam wtedy rozmawiał, z Sutter Hill, Mike'owi Spicerowi, i zaczęli się spotykać, po prostu sobie gadać. I spotykali się, co można by było fajnego zrobić, i przez wiele tygodni chodzili sobie w restauracji, gadali i wymyślili sobie, że fajnie by było zrobić coś takiego jak system baz danych w chmurze. Trwało to kilka miesięcy, Benoit zrekrutował Thierry'ego i w którymś momencie postanowili odejść z Oracle'a. To jest ciekawe, że oni byli w Oracle bardzo wysoko pod względem technicznym. Oni byli architektami bardzo kluczowych rozwiązań w Oracle, ale byli też przyjaciółmi, co jest też bardzo ważne, i postanowili w którymś momencie odejść z Oracle'a i otworzyć Snowflake. Otworzyli to w sierpniu 2012. Chyba w październiku odezwali się do mnie, że taka firma istnieje. Ja byłem wtedy w Europie, akurat byłem na etapie, że tak powiem, odchodzenia z mojej poprzedniej firmy i trochę łód szczęścia, trochę przypadek. Akurat kiedy wybierałem się do Doliny Krzemowej, żeby porozmawiać z moją poprzednią firmą, że prawdopodobnie odchodzę, akurat wtedy się do mnie Snowflake odezwał, czy nie chciałbym z nimi pogadać, i powiedziałem, w sumie będę tam za kilka dni, to mogę pogadać. Spotkaliśmy się, polubiliśmy się, powiedziałem im, że życzę im powodzenia, ale nie jestem zainteresowany. I wróciłem do Amsterdamu, bo wtedy mieszkałem w Amsterdamie. No i odszedłem z mojej poprzedniej firmy. Zadzwonili do mnie ze Snowflake kilka dni później, czy nie chciałbym jednak się przełączyć. W momencie, kiedy już odszedłem z mojej poprzedniej firmy, coś w moim mózgu się zmieniło, kliknęło i postanowiłem się do nich przyłączyć. Kilka miesięcy później byłem w Kalifornii i już wtedy rozkręcaliśmy Snowflake. Tak to się wszystko zaczęło. Dosyć długa historia, ale to trochę pokazuje, jak duża rola była trochę przypadku. Może jeszcze powiem, myśmy się nie znali w ogóle wcześniej, z Benoit i Thierrym, ale oni wiedzieli o mnie, znali mnie, znali mój doktorat po prostu. Mój doktorat był dosyć znany w tym półświadku badawczym i na bazie tego chcieli ze mną po prostu porozmawiać, więc to też szczęście, że tak wyszło, że to, co robiłem w świecie naukowym, przydało się w świecie komercyjnym. A możesz powiedzieć, bo powiedziałeś chwilę temu, że twoja pierwsza reakcja była odmowna. To dlaczego nie chciałeś tego robić? Wiesz co, to było po takim trochę maratonie. Najpierw spędziłem 6 lat nad doktoratem, pracując nad moją technologią
Później na bazie tego doktoratu otworzyliśmy firmę, później ją sprzedaliśmy. To trwało kolejne 4 lata. Więc jednym aspektem tego było to, że byłem po prostu trochę zmęczony. No wiesz, jednak to jest intensywność pracy w startupie, ja to wszystkim zawsze mówię. Jeżeli nie jesteś zmęczony, to coś robisz. Znaczy, to nie jest tak, że musi być, ale no jest intensywnie. Jeżeli jest intensywnie, więc to był jeden argument, więc po prostu chciałem sobie trochę odpocząć. I to był główny powód. A druga rzecz to chyba, że po prostu od pierwszego spotkania do, powiedzmy, pierwszej oferty minęło bardzo mało czasu, więc nie zdążyłem jeszcze przetrawić tego wszystkiego. W momencie, kiedy ta oferta przyszła ponownie, chyba bardziej dojrzałem do tego emocjonalnie, także i intelektualnie. Przemyślałem też sobie trochę, co Snowflake może osiągnąć, bo wizja Snowflake'a to jest też niesamowite. Jakie szczęście mieliśmy pod tym względem, że dużo firm na początku ma jakąś wizję i po drodze tą wizję musi zmieniać, dostosowywać i tak dalej. Myśmy Snowflake wymyślili Benoit i Thierry wymyślili Snowflake w 2012, później trochę im z tym pomogłem, ale ta wizja, która była w 2012, to jest mniej więcej to, co jest dzisiaj. Myśmy prawie nic nie musieli zmienić. Co to jest za wizja? Wizja systemu bazodanowego, hurtowni danych konkretnie, albo systemu wspierającego hurtownię danych, który ma takie aspekty, jak chmura ma w innych obszarach. Bo przykładowo, jeżeli używasz chmury albo w ogóle software as a service, czyli tego oprogramowania jako serwis, jest kilka takich ciekawych rzeczy. Po pierwsze, infrastruktura. Nie musisz się zajmować infrastrukturą, nie musisz kupować komputerów i tak dalej. Po drugie, łatwość zarządzania tym wszystkim. Wszystko jest robione dla Ciebie. To jest bardzo ważne. Te tradycyjne systemy komputerowe, zawsze był jakiś administrator, który to wszystko musiał robić. To dalej musi być, bo są pewne rzeczy, którymi przykładowo Snowflake nie jest w stanie dla firmy zarządzać, na przykład bezpieczeństwem, ustawianiem kto co może. Ale wszystkie takie problemy techniczne, które systemy SaaS rozwiązują, w innych obszarach myśmy chcieli to robić dla baz danych, więc na przykład aktualizacja oprogramowania albo tworzenie kopii bezpieczeństwa, no to nie jest coś ekscytującego dla nikogo i to jest coś, co Snowflake od początku chcieliśmy te wszystkie aspekty serwisu dostarczać dla naszych klientów. Drugim ważnym elementem tego było wykorzystanie tej wizji, było wykorzystanie chmury jako platformy, potencjału, który chmura daje, bo chmura jest technologicznie niesamowitą zupełnie platformą. Daje takie możliwości, których nic nigdy w historii nie potrafiło, głównie związane z elastycznością tego jako platformy, czyli z dostępem do zasobów, kiedy się chce, jak dużo się chce i też z modelem, że tak powiem, finansowym tego, że płaci się za zasoby tylko, kiedy się ich używa. To jest niesamowita. Jeżeli to się potrafi wykorzystać, można z tym zrobić niesamowite rzeczy. A trzeci aspekt, który nas fascynował, który był częścią wizji też od początku, chociaż dopiero od niedawna udaje nam się to jakby przekuć w produkt, ale w wizji było od początku, to jest to, że wszyscy użytkownicy chmury, jeżeli na to się spojrzy w pewien sposób, są w jednym miejscu. Są zebrani w ramach jednej platformy i bariery pomiędzy nimi, typowe bariery technologiczne i fizyczne tak jakby znikają. Wszystkie bariery pomiędzy nimi są ściśle umowne, to są bariery logiczne. Na przykład, jeżeli są dwie firmy w chmurze, u tego samego prowajdera chmury powiedzmy i chcą dać sobie dostęp do czegoś po swojej stronie, to wystarczy, że coś klikną, prawda? Nie ma żadnego przesuwania danych, nie ma żadnego kopiowania danych na dyskietki i tak dalej. Więc ten aspekt chmury nas od początku fascynował i chcieliśmy coś z tym zrobić. I od kilku lat Snowflake bardzo ciśnie właśnie na ten aspekt chmury, związany z takimi rzeczami jak wymienianie się danymi, kooperacja, dostęp do danych, których wcześniej po prostu firmom było trudno uzyskać. To była ta wizja i tak jak mówię, no oczywiście po drodze było mnóstwo jakichś takich drobnych ulepszeń, jakichś dostosowań, ale zasadniczo ta wizja, którą mieliśmy w 2012 nie zmieniła się dużo. A czy wtedy nie było, bo rozumiem, że to jest jakby system baz danowych w chmurze, tak? Znaczy, tego nie było wtedy jeszcze tak dużo takich rozwiązań? Tak, to jest ciekawy temat. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta coś takiego jak Hadoop. W 2012 roku wszyscy mówili o
Hadoop. To było rozwiązanie do obróbki danych. Niektóre firmy jeszcze tego dzisiaj używają, ale zasadniczo jest to system, który no, może nie umarł, ale nie spełnił pokładanych w nim nadziei. I co było też ciekawe, to jest może jakaś lekcja dla nas wszystkich, że Snowflake, kiedy myśmy zakładali Snowflake, wszyscy mówili, ale co wy robicie? Przecież wszyscy będą używali Hadoopa i Hadoop was zje. To nie ma sensu. I ja kiedyś naliczyłem, że w 2012 roku powstało bodajże 10 systemów takich mniej więcej w tym obszarze to Snowflake, opartych na Hadoop. Do dzisiaj chyba jeden z nich przeżył. Więc myśmy byli tacy trochę, może kontrowersyjni, tacy trochę, szliśmy pod prąd. Nie zrobiliśmy tego, co wszyscy inni mówili, że będzie. I myśmy mieli rację. Tu bez żadnej arogancji, no widać, że to się stało. Myśmy wierzyli, że chmura to jest to. W 2012 to absolutnie nie było oczywiste. Nie było systemów podobnych. Może Amazon wypuścił podobny system kilka miesięcy po tym, jak myśmy wypuścili Snowflake, czyli Amazon już nad czymś takim pracował, o czym myśmy nie wiedzieli. W bardzo szeroko rozumianym podobnym systemie. Hadoop nie był w chmurze, tak? Hadoop mógł być w chmurze, ale Hadoop miał inne problemy. Hadoop miał, mi się wydaje, że Hadoop miał mnóstwo problemów, ale jednym z nich oczywiście było to, że oni zapomnieli o tym, że to był system napisany przez technologów dla technologów. I to mi przypomina jedną rozmowę, którą myśmy mieli z firmą tutaj w Stanach, kiedy CTO, czy tam ktoś techniczny powiedział CEO, że oni są w stanie rozwiązać jakieś zadanie przy pomocy Hadoopa i tylko on do tego potrzebuje, powiedzmy, zespół 5 osób, ileś tam setek tysięcy dolarów i powiedzmy roku. A odpowiedź CEO była: słuchajcie, my nie jesteśmy Googlem, nie jesteśmy Facebookiem, my produkujemy jogurt. Rozumiesz? Oni nie chcieli mieć zespołu, który będzie musiał jakieś głębokie technologie wdrażać. Oni potrzebowali rozwiązania. I Hadoop nie dostarczał rozwiązania. Hadoop dostarczał technologię, którą ludzie musieli sobie skonfigurować, zbudować. Było potrzebne mnóstwo ludzi, żeby tym zarządzać, bo to było skomplikowane. A myśmy postawili na to, że my dostarczamy serwis. W związku z czym ta wartość Snowflake to nie jest tylko, że Snowflake potrafi szybko coś zrobić, ale to też olbrzymią częścią tego, że potrafi łatwo coś zrobić. To było bardzo, bardzo ważne i to jest olbrzymia część naszego sukcesu. Czy tak było od początku? Tak, od początku to był fragment wizji. Pewne rzeczy nawet na poziomie produktu, to prawie na poziomie religii to było w Snowflake, że na przykład użytkownik nie powinien mieć żadnych parametrów konfiguracyjnych, chyba że naprawdę musi. Więc na przykład w wielu systemach baz danych są setki, jeśli nie tysiące różnych rzeczy, które można skonfigurować. Myśmy w Snowflake przez wiele lat nie mieli ani jednego. Poza jednym parametrem, którym było, jak duży chcesz mieć system. Bo to było związane z tym, ile musisz za to zapłacić, prawda? Ile z tego systemu chcesz używać. To było, po drodze doszło tego troszeczkę, ale też do dzisiaj jest to dla nas taka mantra trochę. Jeżeli użytkownik nie musi, to niech tego nie robi. Okej. A możesz, bo opowiedzieć trochę o tych początkach, że był Benoit, drugi wspólnik i dosyć szybko ty. Czy jak ty dołączyłeś, to był już produkt i jacyś klienci, czy jeszcze nie? Nie. To było, było troszeczkę kodu, który jeszcze nic tam nie za dużo potrafił zrobić. Ja pamiętam, że nam zajęło kilka miesięcy, od kiedy ja się dołączyłem, zanim udało nam się uruchomić pierwsze działające, uproszczone zupełnie zapytanie, że wysłane do Snowflake. Więc to nam zajęło bardzo dużo czasu zbudowanie fundamentów produktu. Klienci to było dużo później, więc na początku w Snowflake to był pierwszy rok Snowflake 2013, bo 2012 to było założenie. Myśmy, na koniec 2012 roku był tylko Benoit i Thierry. Na początku 2013 kilka osób doszło. Pierwszy rok to było budowanie prototypu, nawet bym powiedział, niż produktu. Drugi rok to było dostosowywanie tego prototypu już do poziomu produktu.
I to był też pierwszy rok, kiedy w ogóle zaczęliśmy rozmawiać z klientami. Myśmy przez pierwszy rok w ogóle praktycznie nie rozmawiali z klientami. Poza tym takim, żeby bardziej wyczuć, kto ewentualnie mógłby być testerem za jakiś czas i tak dalej. Nie mieliśmy sales przez pierwszy rok ani jednej osoby. Natomiast stosunkowo myślę, że wcześniej zaczęliśmy budować zespół sales, bo na początku 2014 roku zatrudniliśmy pierwszą osobę od sales, pierwszego sales engineer, czyli nie wiem jak to jest po polsku, ale inżynier, który wspomaga sprzedaż Też nie wiem. i to było bezcenne, bo mimo, że oni się odbijali jak głową w mur po prostu, wiesz, jeżeli dzwoniła firma, mówiła, że jesteśmy bazą danych, nie wiem, oni musieli mieć strasznie silne nerwy, i psychikę, no bo dzwonili setki, tysiące telefonów, wiesz jak to pewnie jest na początku. I jak się czasami udało przebić i pogadać z kimś, to było bezcenne, bo jednak klienci, bardzo, bardzo dużo się nauczyliśmy od klientów też. Też pod takim względem właśnie, co jest ważne, co warto dla nich zrobić, żeby samo działało i tak dalej. Jest dla mnie bardzo ciekawe, że powiedzieli, że pierwszy rok budowaliście produkt bez rozmawiania z klientami. Znaczy, tak, co jest ciekawe tutaj to, że mieliśmy to szczęście też, że myśmy nie budowali zupełnie nowej kategorii produktu. Hurtownie danych istniały od dziesiątek lat, wiesz, było mnóstwo produktów na rynku, kilka produktów na rynku, olbrzymich produktów z takich firm jak IBM, Hewlett Packard, Teradata, Microsoft. Więc myśmy nie musieli wymyślić nowego produktu. Myśmy wymyślili, że weźmiemy ten pomysł, ten rodzaj produktu, zaimplementujemy go w chmurze i też właśnie zrobimy bardzo z silnym naciskiem na to software as a service, czyli na ten aspekt serwisowy. No i po drodze też zrobimy to szybciej, lepiej, łatwiej, taniej. To wszystko takie. Ale te rzeczy szybciej, taniej, to powiedzmy można było, każdy mógł to zrobić. Ale żeby to zrobić w chmurze i z naciskiem na serwis, to było coś unikalnego. Więc nie musieliśmy wymyślać pod względem produktowym, co ten produkt musi robić. Bo były produkty wcześniej, które to robiły. Prawda? Tak jak Google wymyślił, że zrobił Excela w chmurze, prawda? Zrobili Google Sheets. Oni nie musieli za dużo wymyślać, co to dokładnie musi być, bo mieli Excela jako bazę. Tylko wymyślili, ale jak to będzie działało w chmurze. To jest trochę podobne, bo w chmurze pomyśl, nic nie instalujesz. Jeżeli chcesz się podzielić Excelem swoim, znaczy dokumentem Google'a z kimś innym, klikasz, ktoś inny ma do tego dostęp. Myśmy chcieli mieć podobny efekt dla czegoś, co tradycyjnie było strasznie takie, powiedzmy, nie zacofane, bo to jest wysoka technologia, ale strasznie takie trudne do używania, jak hurtownia danych. Ale ta walidacja, w sensie często się tworzy nowe produkty i na końcu klient decyduje, czy je chce, czy nie. Czyli trzeba mieć bardzo duże, muszę teraz poszukać słowa, bardzo duże conviction, żeby przez ponad rok coś budować bez rozmowy z klientami i po prostu wiedząc, że oni będą tego używać. Tak, myśmy mieli to, ale to biorło się stąd, że mieliśmy w zespole dużo ludzi, którzy robili to wcześniej. Myśmy wiedzieli, że potrafimy to zbudować. To jest bardzo ważne. Myśmy wiedzieliśmy, co chcemy zbudować i wiedzieliśmy, że potrafimy to zbudować, bo mieliśmy ludzi, którzy to zrobili wcześniej. To jest moja 6. baza danych, nad którą pracuję. 3. baza danych napisana od początku zupełnie. Moi, ludzie z Oracle też, oni 15 lat nad tym pracowali, wiedzieli, co jest ważne, wiedzieli, jak ten system zbudować, więc do zbudowania prototypu nie potrzebowaliśmy klientów. Do zdefiniowania produktu też nie do końca potrzebowaliśmy klientów, bo jak rozmawialiśmy z klientami, to oni nam często mówili, ale my będziemy używali Hadoopa. Naprawdę. Więc przez to, że byliśmy tacy trochę pod prąd, trochę nam zajęło. Dopiero jak już klient mógł zacząć używać produktu, wtedy to się zaczęło. Jak klienci zaczęli tego używać, wtedy wartość dyskusji z klientami podrosła dramatycznie, bo wtedy to przestało być abstrakcyjne. Jak oni zaczęli tego używać, zrozumieli, pokochali i dali z górki.
A jakie na początku podzieliliście odpowiedzialnością / zadaniami? Były 3 osoby, albo jakie były główne osoby i jakie miały zadania? Tak, to też jest trochę nietypowe, bo myśmy na początku nie mieli w ogóle ludzi od biznesu. Czy mieliśmy jedną osobę, powiedzmy, która nie była. Mieliśmy na początku z pierwszych 12 osób, dwie osoby to nie byli programiści. Office manager, czyli powiedzmy, nie wiem jak to jest, ktoś, kto zarządza biurem i ktoś, product manager, czyli ktoś, kto pomaga definiować produkt. I wyszło tak, że ta pierwsza osoba zajmowała się wszystkimi formalnościami, jakimiś To wiem. księgowymi i tak dalej, a druga osoba, znaczy ten od produktu, też zajmował się jakimiś tam dyskusjami z potencjalnymi, wczesnymi partnerami, klientami, ale to było wszystko takie bardzo wczesne. No plus te wszystkie też formalności, więc były dwie. My też się zajmowaliśmy formalnościami. Pamiętam upojny weekend, kiedy skręcaliśmy z Benoit Thierrym i jej rodziną Thierry'ego, skręcaliśmy chyba 20 biurek z Ikei. Więc wiesz, myśmy się zajmowali wszystkim, no. To jest fajna historia. Na początku nie było ścisłych podziałów, bo prawie wszyscy to byli programiści i to nie było tak, że na przykład założyciel nie programuje albo architekt nie programuje. Wszyscy kodowali, wszyscy pisali kod. Wiesz, myśmy tak wyprodukowali tego mnóstwo przez pierwszy rok, bo wiedzieliśmy, że kluczowe jest budowanie szybkiego prototypu, żeby właśnie wtedy zacząć rozmawiać z klientami i na bazie tego feedbacku od klientów rozwijać ten prototyp. Ale czyli i ty, i Benoit, i Thierry programowaliście... Tak, i do dzisiaj wszyscy programujemy. Już mało. Nieźle. Już mało, ale to jest pewnego rodzaju może odskocznia czasami i czasami to jest taki... Bo my to lubimy. Wiesz, nie mamy na to czasu dużo, ale do dzisiaj jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo techniczni. To był nasz wybór, bardzo, bardzo świadomy i też trochę coś, co jest ważne, zrozumienie w czym albo się jest dobrym, albo chce się jest dobrym, albo jest się w stanie być dobrym. Myśmy od początku wiedzieli, że my nigdy nie będziemy dobrymi biznesmenami, w sensie takim zarządzać całą firmą, w której masz wszystkie rzeczy, nie tylko rzeczy techniczne, ale też inne rzeczy. Żaden z nas nie miał aspiracji nawet czymś takim być. Na przykład żaden z nas, jak były dyskusje, że chcemy mieć CEO, wszyscy mówili, ale nikt nie chciał być CEO, rozumiesz? Na przykład zarządzanie ludźmi. Ja miałem trochę doświadczenia w zarządzaniu ludźmi, więc przez, jak nie wiem, 2 czy 3 lata zarządzałem całym zespołem R&D. Ale jak to doszło do jakichś 25 osób, to też jak powiedziałem, być może byłbym w tym dobry, ale to nie jest coś, w czym ja jestem najlepszy, prawda? I powiedziałem sobie, znajdźmy kogoś, kto w tym jest dużo lepszy ode mnie i ta osoba niech to robi. A ja będę robił coś, w czym jestem dobry, prawda? I tak przez cały Snowflake bardzo często się działo, że po prostu w momencie, kiedy ktoś wychodził tak jakby poza swoje kompetencje, jest takie powiedzenie, że ludzie są awansowani do momentu, aż osiągają poziom niekompetencji. Nie wiem, czy słyszałeś coś takiego. To jest bardzo niebezpieczne, bo jak już osiągniesz poziom swojej niekompetencji, to znaczy, że już nie robisz tego, co robisz dobrze. Więc trzeba się zatrzymać co najmniej jeden poziom niżej. I właśnie myśmy takie coś próbowali robić, że jeżeli już czujesz, że w czymś nie jesteś dobry, poza tym to jest też proste. Ja uważam do dzisiaj zawsze, że potencjał Snowflake jest tak niesamowity, że w każdym obszarze powinna być osoba, która jest najlepsza w tym czymś. Może nie najlepsza na świecie, bo to zawsze trudno, ale bo inaczej jeżeli ta osoba będzie wystarczająco dobra, to nie wykorzystujemy potencjału firmy. A nie wiem, czy zrozumiałem, to co to jest dla ciebie? Czyli co jest tą rzeczą, którą ty chcesz dalej robić albo robić i w czym jesteś taki dobry? Czy jestem dobry? Ja myślę, że jestem dobrym technologiem, jestem dobrym hakerem, w sensie takim nie hakerem włamywaczem, ale hakerem takim technologiem właśnie niskopoziomowym, jakieś takie rzeczy. Jestem dobry, myślę, niezły w definiowaniu produktu i też w budowaniu zespołów. Też mi się wydaje, że jestem nie najgorszy. Nie jestem dobry w sprzedaży, nie jestem dobry w marketingu, nie jestem dobry w zarządzaniu dużymi zespołami.
nie jestem dobry w, nie wiem, a jestem całkiem dobry w budowaniu biurek z Ikei. Tak. Ale tak. A bo zaciekawiło mnie jeszcze, jak powiedziałeś, że przez pierwsze kilka tygodni, znaczy to Benoit, czy też twoi dwaj co-founderzy rozmawiali z osobą Sutter Hill, tak? Czyli jednak mieli bardzo biznesowe podejście, żeby i przekonać go albo zanalizować z nim, że ten rynek jest bardzo duży i że da się tam zbudować coś ciekawego. Jak to widzisz? W szczególności jak wyglądały te rozmowy z Sutter Hill i jak żeście wtedy podchodzili do potencjału tego, albo jak żeście to analizowali? Potencjał był prosty, bo to też ciekawe jest, że myśmy nie musieli budować czy definiować rynku. Jeżeli by się spojrzało, wtedy jeszcze nie było takiej trajektorii. Jeżeli się miało wizję, że świat pójdzie w kierunku chmury, to wystarczyło spojrzeć, jak duży jest rynek aktualnie hurtowni danych. To wtedy już było, wiesz, ponad 10 miliardów dolarów. Więc nie trzeba było się zastanawiać, czy na to jest rynek. Ten rynek na to był, tylko ten rynek nie był w chmurze. Więc było pytanie, czy ten rynek się przeniesie do chmury. I wizja była taka, że jeżeli świat się przeniesie do chmury, a myśmy w to głęboko wierzyli, może to się wzięło z tego, że myśmy jak zaczęli budować Snowflake, jak myśmy zaczęli używać chmury, to nam się w ogóle oczy otworzyły. Jaki to jest potencjał. Myśmy wiedzieli, patrząc z boku, co się wydawało fajne, ale jak się zaczęło z tym pracować, to już było po prostu niesamowite. Sutter Hill ma historię budowania produktów koncentrujących się właśnie na olbrzymich rynkach, produktów, gdzie jest duży problem technologiczny i gdzie jest jakiś, powiedzmy, następuje jakaś zmiana, która umożliwia wprowadzenie nowego produktu, który może namieszać. Na przykład wcześniej produktem takim flagowym Sutter Hill przed Snowflake była firma Pure Storage, która się koncentrowała na systemach po prostu przechowywania danych takich dyskowych, po prostu jakieś tam macierzy dyskowej i tak dalej. I oni to zbudowali, bo zauważyli, że zamiast dysków magnetycznych tradycyjnych, co się kręcą, pojawiły się te dyski SSD. Więc to jest jakiegoś rodzaju przełom. Coś się zmienia, coś na tyle dramatycznego, że może się pojawić nowa firma, która może namieszać. Tak samo było z chmurą i z bazami danych. Oni podeszli do tego podobnie. To nie jest zupełnie nowy rynek, tylko że nastąpi jakaś zmiana w rynku. Ludzie przeniosą się z jednej technologii na inną technologię i w tym momencie otwiera się szansa przyjęcia dużego fragmentu tego rynku przy użyciu tej nowej technologii. I to już kilka razy takie sobie zrobili i to zanieśli. Takie pytanie przyszło mi na myśl, bo opowiadasz o tym tak bardzo pewnie, co jest fantastyczne zresztą. A był moment niepewności? Był taki moment, że mówiliście, kurczę, nie uda się, albo to już jest duży problem jakiś. Było kilka momentów. Nie było nigdy momentu absolutnie kryzysowego. Czegoś takiego nie było. Ciekawym momentem dla nas był moment, kiedy myśmy właśnie startowali, coś tam jeszcze nie mieliśmy, tak zupełnie wczesny prototyp. I Amazon wypuścił produkt Redshift, który na jakimś poziomie jest porównywalny ze Snowflake. Do dzisiaj jest jeden z naszych głównych konkurentów. Uważamy, że oczywiście, że Snowflake jest dużo lepszy, ale to jest dzisiaj jeden z naszych głównych konkurentów. I mówiąc zupełnie szczerze, pierwsza reakcja to była panika. Że ktoś już coś takiego jak Snowflake zrobił. Amazon już to zrobił, tak jest. Amazon już to zrobił. I wiesz, i że będziemy musieli konkurować z Amazonem i tak dalej. I ale to było, nie wiem, maks kilka dni paniki. Dwie rzeczy się stały. Zrozumieliśmy tak, że po pierwsze, że nasz produkt będzie dużo lepszy, ale najlepszą rzeczą, która z tym była związana, to jest to, że zrozumieliśmy, że nie jesteśmy jedyni, którzy widzą ten potencjał. Jeżeli Amazon ten produkt wypuścił, to znaczy, że Amazon widział ten potencjał. I też dosyć szybko po tym, powiedzmy już pół roku po tym, jak ten produkt Amazona istniał, dosyć mocno się zmieniły nasze telefony z klientami. Bo klienci mówili, ale kto będzie chciał przechowywać dane w chmurze? I wtedy mogliśmy powiedzieć, słuchajcie, ale Amazon ma taki produkt i ten produkt odnosi sukcesy. I wiesz, więc myśmy nie musieli zbudować nowego rynku, ale przed Redshiftem my musielibyśmy zbudować, zupełnie nowego rynku, musielibyśmy zbudować rynek hurtowni danych w chmurze. To spoczęło na naszych
malutkich, wąziutkich ramionach. Bo myśmy byli, wiesz, firmą 10-osobową w tym momencie. I w tym momencie przyszedł Amazon i oni ten obszar zupełnie stworzyli. A myśmy w ten obszar już weszli z lepszym produktem. To było fantastyczne. Na początku to był moment paniki, który okazało się, że był dla nas po prostu błogosławieństwem, że Amazon to wypuścił. A kto dzisiaj jest większy w tym segmencie rynku? Dane Amazona są nieznane, więc nie wiem. Dane Snowflake'a są publiczne, jakie mamy revenue, więc gdybym wiedział, ile Redshift sprzedaje, mógłbym na to odpowiedzieć. Niestety nie wiem. Ale to nie jest tak, że jedna firma przejmie cały ten rynek. Jest miejsce, to jest na tyle duży rynek, że jest miejsce dla co najmniej kilku dużych graczy. Okej. A możesz opowiedzieć taki trochę już późniejszy okres, czyli kiedy, nie wiem, czy mieliście taki moment, że poczuliście, mamy teraz już product market fit, że to jakby, że tak powiem, kiedy to zażarło i skąd, jakby, jak żeście to widzieli, czy skąd żeście to widzieli, że to zażarło? No to trochę potrwało, bo myśmy, jak prototyp zaczął działać po roku, znaczy to był już taki dosyć bardzo funkcjonalny prototyp. Wtedy już czuliśmy, że coś tu jest. Było bardzo fajne UI, to działało, potrafiło robić rzeczy, których nikt inny nie potrafił robić. Ale myślę, że zaczęliśmy naprawdę widzieć, że to działa, kiedy zaczęliśmy, nawet nie kiedy mieliśmy pierwszych klientów. Bo mieliśmy pierwszych klientów, oni nas chwalili i tak dalej. Myślę, że dla mnie największym takim momentem przełomowym to było, kiedy właśnie zaczęliśmy przejmować klientów innych firm. Bo na początku mieliśmy klientów, którzy używali Snowflake do nowych rozwiązań. Mieli nowy problem, nowy projekt i pomyśleli, spróbujmy tego czegoś jak Snowflake. Bo to wiesz, ryzyko stosunkowo nie takie duże. Kiedy klienci zaczęli przenosić się z innych systemów, zarówno tych takich tradycyjnych, nie w chmurze, jak i na przykład z Redshift, zaczęli przenosić na Snowflake. Dla mnie to była olbrzymia walidacja, bo przeniesienie systemu, który już działa, do którego są, wiesz, duże wymagania, którego użytkownicy już używają na Snowflake. Dotarcie do czegoś takiego to był dla mnie chyba ten największy krok. Pod względem tego pewności siebie, pewności, że to ma ręce i nogi. I kiedy to było tak mniej więcej? To drugi, trzeci rok? Na pewno nie drugi rok, może trzeci, czwarty rok. Wiesz, to powolutku. Ale po pewnym czasie to już tego było na tyle dużo, że już widać było wyraźny trend, że nie tylko te nowe projekty, ale właśnie migracje. I te migracje to było coś naprawdę budującego bardzo tą pewność siebie. Super. A mierzycie to jakoś? W sensie, ile ludzi przechodzi, jak migruje? No na pewno, ale... Mierzymy, ale Może tak nie? nawet gdybym wiedział dokładnie, jakie to... Nawet powiem Ci szczerze, że nie patrzę na te numery już od dłuższego czasu, bo firma się tak rozrosła, że po prostu inne osoby się tym zajmują. To na co ty dzisiaj patrzysz? Na co ja dzisiaj patrzę? Patrzę, jakie są problemy związane z produktem, gdzie powinniśmy inwestować, powiedzmy, nasz czas naszych inżynierów. Patrzę też nie tylko na to, co jest nie tak w produkcie, ale też co jest nie tak w naszych wewnętrznych procesach często. Jak na przykład zwiększyć wydajność naszych zespołów, takie rzeczy. Na takich głównych rzeczach się koncentruję. Się na produkcie i na wewnętrznej infrastrukturze, powiedzmy. To ja, wiesz, każdy robi coś innego. Jak duży mamy dzisiaj zespół. Cały Snowflake do końca nie wiem, bo to też się zmienia. 2000 coś. Zespół, powiedzmy, R&D to jest około 400 chyba osób dzisiaj, 400-500. No właśnie kupiliśmy Polideę, więc to nagle podskoczyło o 60, więc no powiedzmy 500 osób, coś tego rzędu. To wykorzystując trochę, kogo kupiliście firmę w Polsce? Czy możesz powiedzieć, w jakim celu i czy, nie wiem, w Polsce szukacie ludzi, czy pracowników, klientów? Klientów szukamy oczywiście w Polsce od dłuższego czasu. Mamy od bodajże 2 czy 3 lat bardzo fajny zespół w Polsce sprzedażowy, który rośnie i mamy już całkiem sporych klientów stricte polskich.
Pod względem klientów, co jest ciekawe na polskim rynku, jest to, że mamy dużo więcej użytkowników Snowflake w Polsce niż klientów w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dużych naszych klientów z innych krajów, gdzie sprzedaż nastąpiła w innym kraju, ma zespoły w Polsce, które Snowflake używają. Więc na przykład kilka tygodni temu była konferencja, później rozmawiałem w Polsce i rozmawiałem z kilkoma osobami. Właśnie takie rzeczy słyszałem, że myśmy nie kupili Snowflake w Polsce, ale pracujemy dla firmy X zachodniej i stąd znamy Snowflake. Więc klientów w Polsce mamy trochę, użytkowników mamy jeszcze więcej. Natomiast Polidea to jest... Rozważaliśmy otwarcie biura w Warszawie od dłuższego czasu, biura deweloperskiego. Z wielu względów, nawet trochę personalnych. Ja jestem z Polski, nasz aktualny szef, VP of Engineering, jest też z Polski, Grzegorz Czajkowski. Więc mamy mnóstwo kontaktów w Polsce. No i też wiemy, że w Polsce jest mnóstwo zdolnych ludzi. I pomyśleliśmy, że fajnie by było zbudować to biuro. I zaczęliśmy od pomysłu, że po prostu zbudujemy to biuro od podstaw, ale w którymś momencie pojawił się taki pomysł właśnie, że może zamiast budować od zera, warto by było przejąć taką firmę jak Polidea, gdzie ma mnóstwo fantastycznych atrybutów. Po pierwsze, fantastyczny, naprawdę fajny zespół, bardzo zdolni ludzie, którzy już umieją pracować razem. Nie musieliśmy szukać, bo robiliśmy już wcześniej, zawsze jak się otwiera nowe biuro, największym problemem i najważniejszą decyzją jest znalezienie menedżera dla tego biura. Osoby, która będzie to ciągnąć i prowadzić. Nie mieliśmy tego problemu tutaj. Polidea ma bardzo fajne też kierownictwo, więc po prostu zdecydowaliśmy się na ten krok, nie żałujemy na pewno i mam nadzieję, że pracownicy Polidei też nie żałują. Ale to nie jest koniec, nie będziemy, te 60 osób to nie jest koniec. Aktywnie pracujemy nad użyciem tego jako takiego bardzo solidnej bazy i teraz będziemy zatrudniali dodatkowe osoby. A to jest w tej chwili część waszego działu R&D? Tak, to jest Polidea, to jest wybitnie, myśmy to kupili jako dział R&D. Okej. Bo to był wcześniej Software House, prawda? Czyli... Tak. Więc oni też robili dużo takich zaleceń, jakichś integracji, jakieś takie rzeczy. Czyli powiedzieliście, dobra, wasi aktualni klienci już możecie im podziękować, a teraz robicie wszystko dla nas. To w taką... W dużym uproszczeniu, natomiast przy takich przejęciach to jest zawsze nietrywialne, no i nie będę wchodził w szczegóły, no ale staraliśmy się, żeby żadna ze stron nie była jakoś bardzo tym wszystkim, żeby to nie wywołać zbyt dużych problemów dla wszystkich i pod względem personalnym, i pod względem właśnie partnerów i tak dalej. Staraliśmy się, żeby to wszystko wyszło dobrze. A jakich ludzi szukacie do Polidei? No, programistów głównie, inżynierów. Tak wszędzie, zdolnych. Ale możesz powiedzieć, w jakichś technologiach pracujących, czy... Wiesz co, Snowflake jest już w tym momencie tak duży, że też dużo ludzi nam zadawało to pytanie, że Polidea nie robiła rzeczy ściśle powiązanych ze Snowflake'iem, takich typowych. Robili dużo rzeczy innych. Więc to są, po pierwsze, Snowflake jest już tak dużą firmą i zakres produktu jest tak duży, że bardzo dużo technologii, znaczy doświadczeń w czymś można zaaplikować w Snowflake. A druga rzecz, że jeżeli rzadko inżynierowie całe życie robią jedną rzecz. Przenoszalność w programowaniu, w ogóle w inżynierii oprogramowania jest dosyć duża przenoszalność powiedzmy kompetencji z jednego obszaru do drugiego. Więc jeżeli ktoś pracował nad A, często przejście na B nie jest takie trudne. Troszkę zmienię temat. Trochę tak łatwo zabrzmiało, jak powiedzieć o tym przeniesieniu do Doliny Krzemowej, a to nie jest taka prosta decyzja, przynajmniej tak patrząc z polskiej perspektywy. Czy możesz powiedzieć, jak się mieszka w Dolinie Krzemowej, gdzie mieszkasz, jak wyglądało przeniesienie? Więc u mnie przeniesienie do Doliny Krzemowej to nie była decyzja, żeby wyjechać z Polski, to pierwszy krok. Ja już wcześniej wyjechałem z Polski do Amsterdamu, mieszkałem w Amsterdamie bodajże 10-11 lat. I akurat, tak jak wspominałem, byłem na etapie odchodzenia z poprzedniej firmy, więc to tak jakby
znikało połączenie profesjonalne z Amsterdamem. Bo to zawsze jakaś nowa przygoda. Moja żona też miała opcję pracy w Dolinie Krzemowej. To też było łatwe. Ułatwiło to, że nie musieliśmy szukać pracy dla 2 osób, tylko w tym samym momencie oboje mieliśmy oferty pracy w Silicon Valley, więc pomyśleliśmy, dlaczego nie. Mieszkam w Mountain View, czyli tam, gdzie jest siedziba Google na przykład. Jak się mieszka, no to jest... Myślę, że okolice San Francisco są fantastyczne do życia pod wieloma względami, na przykład natury, pogody, dostępu do mądrych ludzi, więc też pod takimi względami dobrymi dla firm. Jest kilka rzeczy, które nie są super. No daleko jest do Polski, jeżeli ktoś chce często odwiedzać. Ale mi się tutaj... Myślę, że warto, zwłaszcza osoby pracujące w technologii, zwłaszcza jeżeli myśmy nie mieli wtedy jeszcze dzieci, jeżeli ktoś nie ma dzieci, warto przyjechać, spróbować, zobaczyć, czy się podoba. Chociaż teraz przez COVID też nie wiadomo, jak Dolina Krzemowa, jaka będzie kontynuacja tego, jak dużo to się zmieni, bo na pewno się trochę zmieni. To już widać. Czy to będzie to samo, co było 2 lata temu, czy 5 lat temu. A jak postrzegasz tą kulturę startupową, tworzenia nowych przedsiębiorstw, startupów technologicznych? Na pewno jest tego mnóstwo, bo jest mnóstwo źródeł ludzi. Ludzie wychodzą z uniwersytetów, ludzie wychodzą z dużych firm po kilku latach. Pomyślają, że założą startup. Jest mnóstwo źródeł finansowania. Jest też dla wielu firm, zwłaszcza w enterprise, jest mnóstwo źródeł pierwszych klientów tutaj, więc to wszystko ułatwia. Natomiast jedna rzecz, którą ja często muszę prawie tłumaczyć, to jest to, że ja nie znam takiego świadka startupowego w stylu. Ja nigdy nie byłem na meetupie takim, czy jakimś crunch, coś tam. Moja ścieżka była mocno nietypowa pod tym względem. Pierwsza firma była ściśle związana z moim doktoratem, druga firma wynikła z tego zaproszenia bezpośredniego. Ja na przykład nigdy nie szukałem jakiejś firmy, nigdy nie szukaliśmy też inwestorów tak jakoś strasznie, bo mieliśmy łatwo z inwestorami przez to, że już pierwszego inwestora mieliśmy od zera. Więc nie mam dużo tak naprawdę doświadczeń z takim półświadkiem startupowym. Co widzę natomiast to, że często jak ja rozmawiam z ludźmi, którzy firmę zakładają albo dopiero co założyli, często są to firmy już w jakiś tam sposób, które poznałem przez kogoś, więc często to są już firmy, które wiem, że coś ciekawego w sobie mają. To nie są przypadkowe firmy, więc też nigdy nie byłem w sytuacji, że widzę nagle 100 firm i się zastanawiam, co tu zrobić. Wydaje mi się, że na pewno w tym takim, tak jak jest ten film Silicon Valley, na pewno w tym świadku jest mnóstwo ciekawych rzeczy, mnóstwo dobrego. Na pewno jest też jeszcze więcej absolutnego, noise, ale ja osobiście nie mam dużego doświadczenia z tym. Pytanie zadałbym tak, czy żeby założyć firmę wartą $60 miliardów, lidera w swoim segmencie, myślisz, że można to zrobić dzisiaj z Polski, czy jak ktoś o tym marzy, to powinien wyjechać do Doliny Krzemowej? Myślę, że da się. Myślę, że świetnym przykładem, dowodem na to, że się da, jest UiPath. Tylko nie każdą firmę, nie w każdym segmencie i nie każda osoba i tak dalej. Da się założyć olbrzymią firmę w Polsce. Na razie jeszcze w Polsce nie mamy takich sukcesów, nawet porównywalnych z UiPath, czy nie wiem, czy Skype ze Estonii, prawda? Więc dać na pewno się da. Czy będzie łatwo? Na pewno nie. Więc myślę, że i wszystkie firmy, jak widzę, w momencie, kiedy zaczynają się rozwijać, bardzo często przenoszą się jednak, albo się przenoszą zupełnie, zmieniają, powiedzmy, oficjalnie się przenoszą do Stanów, albo przynajmniej się bardzo, bardzo rozwijają na kierunek Europy Zachodniej Stanów. Więc na pewno nie byłoby łatwo. No są też firmy gamingowe, które powiedzmy też są olbrzymie, polskie. Może nie tak olbrzymie jak niektóre amerykańskie, ale więc dać na pewno się da, ale na pewno jest to strasznie trudne.
UiPath to jest z Rumunii, czy pierwotnie z Rumunii spółka zajmująca się Robotic Process Automation. Ona jest tylko kilka razy większa niż CD Projekt, można powiedzieć, czyli... No tak, ale jest to ciekawa spółka, bo są zdecydowanie liderem w swojej branży i też firma z Rumunii, czyli powiedzmy z podobnego obszaru jak nasza, która ma teraz wartość, nie wiem, ile nie mają, 20-30 miliardów, nie wiem. Ostatnia runda była na 40 miliardach dolarów. 40, no właśnie, więc wiesz, jeżeli da się w Rumunii, to w Polsce też mam nadzieję się da. Więc... Tak. Tam fundusze VC zrobiły chyba 17 razy fundusz na tej jednej inwestycji. Z perspektywy VC niesamowite. Z perspektywy VC niesamowite na pewno. Mam nadzieję, że będą że będzie więcej takich spółek z Polski i nie tylko, bo potencjał Europy Środkowo-Wschodniej jest olbrzymi. Też, to jest też moja wiara, że tak powiem. A to wypytam Cię jeszcze o inwestorów. Takim znanym Waszym przykładem jest ten Sutter Hill, ale który chcesz inwestować? Czy można powiedzieć o jakimś inwestorze, który wniósł Wam dużą wartość i jak to zrobił? To Sutter Hill to mogę po prostu o Sutter Hill powiedzieć, bo naprawdę to tyle wartości, ile oni wnieśli w porównaniu do wszystkich innych, to jest po prostu co najmniej jeden poziom wielkości. Mieliśmy to szczęście pracować z Sutter Hill. Naszym pierwszym inwestorem był Mike Spicer. Ostatnio o nim trochę w prasie jest, bo na Snowflake wypłynął trochę względem tego, że on nigdy nie szukał, powiedzmy, pogłosu. Kilka rzeczy. Po pierwsze, wizja produktu i firmy. Benoit Thierry, ja później. Mike od początku w tym był. I od początku wierzył też z nami w to. Więc pomógł i tak naprawdę Mike to jest taki trochę dobry duszek. Pomógł nam właśnie nabrać tego przekonania, że to będzie działać. Wiesz? Bo technologowie często są też tacy, kurczę, to nie będzie działać. Ale to powiedzmy może trochę mniej ważne. Natomiast Mike przyniósł kilka rzeczy bezcennych. Jedna to pomógł nam zbudować początkowy zespół. Z Mike'iem, Mike ma rekrutera, mówiąc w skrócie, Mike ma rekrutera, który jest najlepszy w tym, co robi na świecie, moim zdaniem. I Mike, ten rekruter pomógł nam zbudować, on chyba nam zatrudnił pierwsze 15 z 25 osób. Jeden rekruter. To wiesz, to jest niesamowite. Rozumiem, w różnych dziedzinach jeszcze. Głównie R&D, bo na początku to było głównie R&D, więc ten jeden rekruter. Druga rzecz to zbudował nam radę nadzorczą. Więc powiedzmy w obszarach, gdzie potrzebowaliśmy wsparcia, na przykład nie potrzebowaliśmy jakiegoś doradztwa technologicznego, potrzebowaliśmy doradztwa w marketingu, w sales, w sprzedaży i tak dalej. Więc w naszych radach nadzorczych, wiesz, od początku bardzo wcześnie był zupełnie guru w sprzedaży, bardzo doświadczona osoba od marketingu. Znalazł nam naszego pierwszego sprzedawcę, młodego człowieka. Mike Spicer znalazł, tak? Mike Spicer, przez swoje kontakty też, ale znalazł nam pierwszego. W ogóle to jest ta osoba, Chris Degnan, to jest moja ulubiona historia w Snowflake pod względem personalnym. To jest pierwszy sprzedawca, który został zatrudniony z takim czymś. Spróbuj sprzedawać Snowflake i zbuduj jakiś pierwszy mały zespół. W pewnym czasie zatrudnimy kogoś, kto będzie twoim szefem, żeby to rozwijać dalej. Może tam skończysz jako szef regionu czy coś takiego. Tak od początku wiedział. I on od początku, ja to wziął, na lata, że tak powiem. On dzisiaj jest szefem sprzedaży Snowflake. Do dzisiaj. Pierwszy sprzedawca Snowflake, który wiesz, dzwonił, stukał, walił głową w ten mur, dzisiaj zarządza całą sprzedażą Snowflake, wiesz, nie wiem, czy tam może 1000 osób. Skalował się od tego poziomu do tego poziomu i że tacy ludzie istnieją, to dla mnie jest w ogóle masakra, niesamowite. To są trudne decyzje, ale żeby takie decyzje podjąć, no, osoby, które takie coś już wcześniej widziały, robiły, są kluczowe. Okej. Przeskoczę, mam jeszcze takie ogólne pytania. Jakie książki czytasz? Nie czytam tak dużo, jak kiedyś czytałem, bo mam 2 małych dzieci. Teraz czytam fascynującą książkę, biografię Churchilla. Ja nigdy nie słyszałem, nigdy nie czytałem o nim. Wiadomo, słyszało się o Churchillu. A teraz jak czytam tą biografię, to była tak
absurdalnie fantastyczna postać, że po prostu się w głowie nie mieści, więc naprawdę polecam. A druga książka, którą czytam, to jest Jak usypiać dzieci, więc jest to trochę inna bajka, tak. I co, nauczyłeś się? Bo to chyba Pracuję nad tym. Okej, a czego się nauczyłeś w ciągu ostatnich 7 dni? W ciągu ostatnich 7 dni. W ten weekend jednym z moich hobby jest bawienie się w stolarstwo. Nauczyłem się robienie czegoś, co się po polsku nazywa połączenia kieszeniowe. To jest taka metoda łączenia 2 kawałków drewna. A tak na poważnie to czytałem niedawno ciekawe opracowanie a propos tego, dlaczego w Polsce zarabia się mniej niż na Zachodzie. Takie opracowanie czytałem. I jedna rzecz, której się nauczyłem, to jest różnica co mnie bardzo zaciekawiło, to jest różnica między produktem krajowym brutto, a produktem narodowym brutto. Nie słyszałem wcześniej tego rozróżnienia. Dla mnie to otworzyło trochę oczy, że powiedzmy w Polsce dużo się produkuje, ale nie przelewa się to na korzyść dla naszego narodu, tylko idzie to za Bo granicę. właścicielem są zagraniczne przedsiębiorstwa. Dokładnie tak. Nie znałem tych pojęć wcześniej, znałem, ale zrozumiałem dopiero, jakie są tego implikacje i tak naprawdę to jest dosyć ciekawa rzecz. Tak, chociaż zastanawiam się, w sensie, nie wiem czy ty, ale osoba żyjąca w Dolinie Krzemowej właśnie nie wlicza się do PKB, a być może wlicza się do PNB. Wiesz, ja nie mówię, nie mówię, że to dobrze czy źle, mówię tylko, że się nauczyłem i że dało mi to dużo do myślenia, naprawdę, pod wieloma względami. No dobra. I ostatnie pytanie, a masz jakieś rady dla founderów z Polski, albo ogólnie dla founderów? Co radzisz ludziom startującym swoje biznesy? Kilka dni temu rozmawiałem z przyjaciółką, która chce powiedziała, że chce założyć firmę. Zadam jej takie pytanie, zadaj sobie pytanie, po co? Bo ludzie mają bardzo różne powody, dla których zakładają firmę. I są ludzie, którzy na przykład chcą otworzyć firmę, bo mają fantastyczną wizję, w którą głęboko wierzą. Są ludzie, którzy chcą otworzyć firmę, bo znudziła im się praca w dużej korporacji i chcą zrobić coś w mniejszej firmie. Są ludzie, którzy chcą firmę, żeby zarobić kasę, prawda? Więc trzeba zrozumieć swoją własną motywację i w zależności od tej motywacji dopasować, jak to robisz. Jeżeli twoją motywacją i siłą na przykład jest stworzenie produktu, znajdź ludzi, którzy ci pomogą w tym, od strony biznesowej, doradztwa i tak dalej. Jeżeli ty jesteś dobrym biznesmenem z kolei, znajdź osobę od produktu. Jeżeli twoją aspiracją jest założenie firmy, bo znudziła się praca w dużej firmie, pomyśl, czy nie lepiej przełączyć się do jakiejś firmy niż założyć samemu. Więc to takie coś, nie każdy musi być founderem, to jest coś bardzo ważnego. Druga rzecz to jest dbaj o siebie i o zespół. To jest coś, o czym często ludzie zapominają, że to jest, wspomniałeś, jaką radę mam, żeby wiesz, firma taka jak Snowflake, prawda? Po pierwsze, to, że Snowflake wyszedł tak jak wyszedł, to dużo szczęścia, dużo ciężkiej pracy, ale też dużo czasu. To nam zajęło, 8 lat i to jest 8  każdy ciągle super intensywnej pracy, więc trzeba dbać o zespół, bo będą chwile ciężkie. Każdy zespół ma lepsze i gorsze chwile. I ja zawsze wierzę po prostu w siłę zespołu. Jeżeli zespół sobie ufa i dobrze razem działa, to jak będą ciężkie chwile, z tego wyjdzie. Jeżeli też leadership, znaczy szefostwo firmy traktuje ten zespół jako zespół, nie jako powiedzmy po prostu ludzi, którzy coś dla ciebie robią, tylko wszyscy jesteśmy w tym razem, to też bardzo, bardzo pomaga. My w Innowo ostatnio czytamy książkę o kulturze Netflixa, kulturze organizacyjnej. Nie wiem, czy czytałeś, ale bardzo ciekawe. Tak, to jest, zespół jest, to też myślę, że jest trochę kwestia, jak się zmienił
świat, na przykład pod tym względem, że wszyscy ludzie, których masz w zespole, jeżeli są dobrzy, teraz na przykład w Silicon Valley, wiesz, w Polsce, ja pamiętam, w Polsce wszyscy ludzie, których znałem, pracowali po 20 lat w tej samej firmie. Tutaj to jest, i nawet w Polsce teraz to się zmieniło, więc ludzie, mobilność ludzi się strasznie zwiększyła, więc dbanie o zespół staje się, moim zdaniem, dużo ważniejsze niż kiedykolwiek. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i za tę rozmowę. Była dla mnie super interesująca. Dzięki. Duże gratulacje za to, co razem z ludźmi, z swoim zespołem, wspólnikami i pracownikami stworzyliście. Mega, to jest naprawdę mega. I cieszy mnie, że ludzie jakby pierwotnie z Polski budują takie rzeczy, że tak powiem, na świecie, w różnych krajach, w różnych firmach. To jest naprawdę ekstra. Mam nadzieję, że będzie więcej takich firm też z Polski, no bo... Nie, to my Finawa mamy takich, wiesz. Będzie. Będzie. Dziękuję, że byliście z nami. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was ciekawy i wartościowy. Jeśli spodobała się Wam ta rozmowa, pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał. Znajdziecie nas na YouTube, Spotify i Apple Podcast. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.